Jak przyrządzić perfekcyjnego steka za każdym razem, tak żeby był chrupiący na zewnątrz i mięciutki, wilgotny w środku. Jest wiele sposobów na przyrządzanie steków i ja również ze wszystkich praktycznie korzystam. Latem na przykład grillowanie, jeżeli mamy airfryer, tak jest najszybciej, najłatwiej, bez problemów. Natomiast najlepszy moim zdaniem stek wychodzi na patelni i to na patelni żeliwnej. Może oczywiście być stalowa, może być każda inna, jaką używamy, natomiast patelnia żeliwna utrzymuje długo temperaturę i stek wychodzi tutaj po prostu doskonały. I jest kilka rzeczy, na które warto zwrócić uwagę, bo od nich zależy, czy będziemy mieli sukces. Pierwsza rzecz to stek musi być wcześniej porządnie osuszony. Nie myjemy steków, osuszamy w ręczniku najlepiej, tak żeby nie było tutaj wilgoci, bo nie chcemy go gotować, chcemy go ładnie podsmażyć. Patelnię najpierw nagrzewamy na maksa, a później zmniejszamy na temperaturę średnią. I to jest bardzo ważne, bo inaczej się przypali, a tutaj właśnie ta temperatura będzie utrzymywana i to jest ważne. I kolejna rzecz bardzo ważna, dodajemy tłuszcz dopiero do nagrzanej patelni i na taki chłodny jeszcze tłuszcz dodajemy mięso, nie na rozgrzany. Dla mnie najlepszym tłuszczem jest łój wołowy. Najbardziej mi akurat stek smakuje na tym. Możemy użyć takiego tłuszczu, jaki zawsze używamy, natomiast ja serdecznie polecam właśnie na tym tłuszczu wołowym. Tak jak mówiłam, osuszamy najpierw steka i dobrze, jeżeli znamy jego wagę, bo od tego będzie zależeć długość smażenia. Jeżeli waży, tak jak mój, ponad 500 gramów, to w ogóle dla takich steków powyżej 450 gramów to ja smażę tak jak Wam pokażę. Natomiast jeżeli są one mniejsze, między, tak powiedzmy do 300-400, to wtedy smażę o połowę krócej. I teraz możemy dodać sól. Zawsze słyszałam, że nie można do wołowiny dodawać soli wcześniej, natomiast i tak robiłam wcześniej, natomiast od jakiegoś czasu dodaję i smaruję te steki, nacieram tuż przed smażeniem, przed samym smażeniem i uważam, że są o wiele lepsze i bardzo mi smakują. Także tutaj zostawiam dowolność, natomiast ja je nacieram porządnie, one są osuszone, nacieram je solą i dokładam do patelni już rozgrzanej 2-3 łyżki łoju wołowego i wkładę od razu steki i zaczynam smażyć. Zmniejszam też temperaturę na średnią teraz, patelnia jest nagrzana i akurat ta patelnia będzie trzymać tę temperaturę bardzo dobrze. Steka musimy najpierw dokładnie docisnąć, tak żeby cały przylegał do dna patelni i zostawiamy go tak na 2 minuty i nie dotykamy w tym czasie, bo jeżeli będziemy próbować obrócić go za szybko, to on się po prostu poszarpie. Także zostawiamy na 2 minuty. Jeżeli mamy cienkie steki, to tylko na minutę. Natomiast takie jak ja, spokojnie 2 minuty, tak żeby on się pięknie podsmażył i po tym czasie możemy swobodnie przewrócić na drugą stronę. Mamy już chrupiącą skórkę z jednej i dociskamy również do dna patelni, robimy dokładnie to samo i zostawiamy też na 2 minuty lub na minutę, jak jest cienki, i smażymy drugą stronę. I później robimy tak co minutę lub 2, przewracamy do momentu, aż stek będzie gotowy. I teraz tak, w zależności od tego, jak on jest duży, u mnie jest to przy takim dużym steku 8 do 10 minut łącznie, natomiast przy takim małym steku 4 do 6. I tutaj trzeba naprawdę to przetestować raz i zobaczyć, jak nam smakuje, czy lepiej byłoby minutę dłużej potrzymać, czy minutę mniej. Ten stek ponad 500 gramów smażył się prawie 10 minut. Jeżeli po bokach mamy tłuszcz, to koniecznie go trzeba też podsmażyć. I wtedy ja najczęściej robię z każdej strony tak naprawdę wszystkie brzegi, też po minutce podsmażam, wtedy on jest przepyszny i chrupiący i naprawdę super smakuje. I na ostatnią minutę dodajemy jeszcze 2 łyżki masła, łyżkę albo 2. To masło się roztopi i polewam z obu stron, z każdej tak naprawdę strony polewam steka, tak żeby był pyszny, maślany, słony. On jest już idealny do jedzenia, już później nic do niego nie dodaję, jak tak przygotuję. Wyjmujemy steka z patelni i zostawiamy go na co najmniej 5 minut, najlepiej między 5 a 10. Musimy się teraz wstrzymać i poczekać. On dalej będzie w środku jeszcze dochodził do siebie, bo tutaj jest z zewnątrz już zamknięty, te włókna są zamknięte, natomiast w środku on nadal do siebie dochodzi i dopiero po kilku minutach, ja najczęściej po jakichś 7 minutach kroimy. I to jest najprzyjemniejsza część tej całej pracy. Mam nadzieję, że filmik Wam się przyda i będziecie zajadać pyszne, wspaniałe i idealnie zrobione steki.